Religia w świecie Gothic odgrywa dosyć zabawną postać, ponieważ niby cały czas jesteśmy bombardowani wzmiankami o wojnie bogów, gniewie Adanosa i potężnej fali, która zniosłaby nas z powierzchni ziemi, a z drugiej strony nie ma to żadnego wpływu na zabawę, w stronę jakiego boga kierujemy swoje modły. Gęsto rozmieszczone boskie kapliczki w świecie gry są elementem niemalże czysto kosmetycznym, bo tak jak już kiedyś wspominałem, na łamach wielu moich podejść do tytułu nigdy nie korzystałem z kapliczkowych bonusów, oczywiście nie licząc podejść, gdy wybierałem profesję walczącą i decydowałem się na zabawę szponem Beliara. Kapliczki, wiara czy same bóstwa to kolejny raz niewykorzystany potencjał, bo poza jakąś tam otoczką fabularną i małymi bonusami z kapliczek, cała wiara w Gothicu nie ma większego sensu. Rozwinięcie tych mechanik czy zaimplementowanie jakiegoś systemu moralnego, który miał miejsce przykładowo w New Balance, to bardzo dobre rozwiązanie, które nadaje sensu istnienia czegoś takiego jak wojna bogów czy religia właśnie. Gdybyśmy przez całą rozgrywkę byli rozliczani z naszych morderstw, słusznych czy też nie, to boska przychylność czy droga wiary, którą obralibyśmy, miałaby rację bytu. Jednakże Bezib może przez całą przygodę wybijać niewinnych wieśniaków i rżnąć ich owce, a i tak finalnie zostanie okrzyknięty bohaterem i wybrańcem bogów. Nie ma co oczekiwać od 20-letniej gry zaawansowanych systemów moralnych, bo nawet ówczesne gry mają z tym problem, lecz dziś chciałbym pochylić się nad tematem ogólno przyjętej wiary w świecie Gothic oraz porozmawiamy sobie o tym, jak powinno to wyglądać. Na samym wstępie wypadałoby przedstawić omawianych dziś bohaterów, bo jak zapewne dobrze wiesz, w świecie Gothic istnieje trójpodział boskiej władzy, gdzie z jednej strony znajdziemy Inosa, boga ognia i honoru, zaś z drugiej Beliara, czyli boga ciemności i ogólno przyjętej dewastacji mienia. Stanął ktoś jednak między braćmi i próbował pojednać ich ze sobą, jednakże bez skutku. Adanos jako bóg równowagi i sprawiedliwości wydaje się najlepszym pośród wszystkich bogów występujących w sadze, ponieważ jest on zwyczajnie neutralny, nie mąci swoim wyznawcom w głowie, a jego jedyny cel to przywrócenie równowagi i porządku. Co prawda w nieoficjalnych dziełach możemy natrafić na jeszcze jedno pseudobóstwo, czyli Stanosa. Panowie, Krzysia Stanowskiego tu nie było? Stanowski! Nie o tego Stanowskiego chodzi. Wspominam o nim tylko dlatego, że te polne bestie zamieszkają w matce Rasii i uważają Returninga za kanonicznego. To też Stanosa traktują tak samo poważnie jak na przykład Inosa, także łatwo możesz sobie uzmysłowić, jak bardzo odklejeni od rzeczywistości są ci psychofani modyfikacji z kradzionymi asetami. Ale o takich głupotkach porozmawiamy sobie na łamach innego materiału. Teraz chciałbym przeanalizować poszczególnych bogów i zastanowić się nad tym, jaki mają faktyczny wpływ na świat wykreowany przez Piranię. Na samym wstępie chciałbym poruszyć główny wątek, który tak naprawdę nakłonił mnie do stworzenia tego materiału. No bo jakby się zastanowić i nieco uprościć schemat, to Innos jest dobrem, Beliar złem, zaś Adanos jest pośrodku jako swego rodzaju balans między jednym a drugim. W świecie, czy to realnym, czy wirtualnym, nie ma ludzi nieskazitelnych. I tak jak przykładowo święci magowie ognia, miłujący życie, potrafią zlecić nam zadanie polegające na zabiciu zdrajcy Pedro, tak z drugiej strony mamy Xardasa, czarnego maga oddanego sługę Mrocznego Pana, który jednak taki zły wcale nie jest. Także nawet w sadze Gothic znajduje się jakiś interesujący kontrast. I nie zawsze postać oddana całkowitej wierze w danego boga musi spełniać szablonowe kryteria zachowań oczekiwanych po wyznawcach danego kultu. Coś, czego jednak nigdy nie doczekałem i już nigdy raczej nie doczekam, to wątek upadku, czy może raczej zatracenia się w fanatyzmie któregoś z wiernych rycerzy Innosa, a mowa tu oczywiście o paladynach. Wątek fanatycznego paladyna już w samych założeniach byłby czymś ciekawym, no bo zastanów się. Ilu skrajnie oddanych wierze Innosa paladynów spotykamy na swojej drodze? Ludzie ci są święcie przekonani o swojej nieomylności i właściwej ścieżce swojego życia. W takim przypadku wystarczy jeden krok i przechodzimy do skrajnego fanatyzmu, nad którym już niestety nie panujemy. W imię Innosa mordujemy być może nawet i niewinne jednostki, argumentując swoje czyny wymierzania sprawiedliwości przez samego Innosa. Taki wątek byłby nadzwyczaj interesujący, bo w namacalny sposób ukazałby nam ciemną stronę wiary Boga Ognia, gdzie w kościele od lat panuje hipokryzja, obłuda i chciwość. To, o czym właśnie opowiedziałem, zostało mniej więcej zaprezentowane w kronikach, gdzie Kessel całkowicie zatracił się w wierze w Adanosa, co doprowadziło go do fanatyzmu i zatracenia, czego rezultatem była jego śmierć w ruinach Wardal. Różnica między Kesselem a przytoczonym przeze mnie przykładem byłaby taka, że Kessela uśmierciła tak naprawdę utrata wiary, bo przez sporą część przygody miał nieco zbyt wysokie mniemanie o sobie.
Jeśli już miałbym tutaj wybrać jakąś postać, która idealnie kwalifikowałaby się do miana fanatycznego wykolejeńca, to idealnie pasuje tutaj Lord Dominik, który to jest autorem wymownej pieśni nazwanej Lamentem Dominika. Dominik w swojej pieśni wykazuje wszystkie cechy fanatyzmu i kto wie, może wątek, o którym wspominam, miał się kiedyś pojawić w sadze właśnie z Dominikiem w roli głównej. Tak trochę z innej beczki, bardzo pasowałby mi tu wątek Gildii Zabójców z Obliviona i tutaj zatkajcie uszy wszyscy ci, którzy jeszcze gry nie ograli, a zamierzają, bo będzie to spory spoiler. Mianowicie w Oblivionie, jeśli pamięć mnie nie zawodzi, istnieje wątek Gildii Zabójców, który jest skonstruowany w niemałą intrygę. Wszystko opiera się na zleceniach, które otrzymujemy na zabicie danego bohatera. Jeśli jesteśmy przebiegli, to szybko jesteśmy w stanie odnaleźć różne poszlaki sugerujące pewien trop. Mianowicie, wraz z postępem wątku i kolejnymi zleceniami, możemy dojść do wniosków sugerujących, że naszymi celami są członkowie Gildii Zabójców właśnie. Jeśli uważnie przeszukujemy miejscówki i przysłuchujemy się rozmowom, możemy dosyć szybko zrozumieć, że nasze zlecenia nie pochodzą od Gildii Zabójców, lecz od człowieka, który to właśnie Gildię Zabójców próbuje zniszczyć za pomocą jednego z ich członków. Jak to się ma do Gotika i potencjalnego wątku zatracenia Paladyna? Ano właśnie w wyobraźni kreuje mi się wątek kilkunastu zadań zleconych nam szybko przez Lorda Hagena, a wszystko miałoby się zacząć od dziwnych, rytualnych wręcz morderstw. W późniejszym etapie wykonywania misji doszlibyśmy do poszlak takich jak przykładowo zwoje z zaklęciami Paladyna, czy zagubiony pierścień przynależności do zakonu, który nakierowałby nas na prawdziwą tożsamość sprawcy, czyli zatraconego wieżę Paladyna, a całą resztę fabularną możesz dopowiedzieć sobie sam. A skoro już jesteśmy przy mrocznych aspektach, to nie wypada nie wspomnieć w tym miejscu paru słów o Beliarze, bo w tym przypadku sprawa wygląda nieco lepiej niż wątek Boga Innosa, bo w porównaniu do swojego ognistego brata Beliar posiada swój ciekawy wątek, który dzieli z Adanosem, czyli bardzo dobrze ci znany wątek Kruka. Na tle tych wszystkich intryg i zawiłości Innos i jego wiara wypada po prostu kiepsko. Wcześniej omawiany wątek Paladyna byłby idealnym kontrastem dla świetnego wątku Beliara w Jarkendarze. A fakt świętojebliwości wyznawców ognistego Boga tylko podsyciłby wrażenia z wykonywania tego zadania, w którym ukazano by całą wiarę w zupełnie niespotykanym dotąd świetle. Co by nie mówić, piranie były na dobrym tropie, gdy zaimplementowano wątek zdesperowanego nowicjusza podczas próby ognia, a wystarczyło tylko ponownie poruszyć ten sam schemat w późniejszych etapach gry i spróbować ukazać wiarę Innosa w innym, fanatycznym świetle.